Cześć, dzisiaj będę miał dla Was dwa modele słuchawek od Gloriusa, czyli GHS Eternal. Ceny macie w linkach w opisie filmu, zapraszam. Dwa bardzo ciekawe headsety od Gloriusa, a tak na dobrą sprawę jest to jeden headset, ale w dwóch wersjach. Nazywa się GHS Eternal i obie wersje są przewodowe. Natomiast czym się różnią poza różnicą cenową, tego się dowiecie z tego filmu. Będą także próbki mikrofonu oraz wrażenia z odsłuchu. Natomiast co do pierwszego headsetu GHS Eternal, kompatybilność to PC-ty, Xboxy, PlayStation i Nintendo Switch, a także urządzenia mobilne, ponieważ mamy tu kabel mini jack, impedancja standardowa 32 ohmy, pasmo przenoszenia również od 20 Hz do 20 kHz. Mamy parametry mikrofonu, ale sobie jego po prostu posłuchamy i przewód o długości 1,50 m w zestawie. Co ciekawe, pady z memory foam i przetworniki o średnicy 40 mm. No i oto wcześniej wspomniany kabelek, 4-pinowe wtyki. Mamy także odłączany elastyczny mikrofon. Są też naklejki, Quick Start Guide i rejestracja. I same słuchawki, które wydają się być lekkie, są naprawdę dobrze wykonane. Od góry mamy logo Gloriusa, mięciutkie wypełnienie, materiałowe wykończenie, matowe elementy, cichutko rozsuwające się prowadnice. Zakres regulacji jest całkiem spory. Dobrej jakości pady z memory foam, przewiewne z materiału. W środku żółty kolor i oznaczenia right i left. No i na lewej słuchawce mamy wyłącznik mikrofonu, taki wklikiwany i wyklikiwany, oraz wielofunkcyjny potencjometr do regulacji głośności, ale działający także jako klik, jako przycisk multimedialny, mający kilka funkcji, czyli chociażby play, pauza, przeskoczenie na następny utwór i tak dalej. Tak więc mamy fajne sterowanie. No i mamy gniazdo na mikrofon i gniazdo mini jack do podłączenia tego przewodu z zestawu. Tak więc mikrofon od razu możemy sobie wczepić. No i same słuchawki rozszerzają się mocno. Można je także wygiąć w 8, więc headset jest wytrzymały. Ruchomość nausznic. W tą stronę możemy odwrócić do kąta 90 stopni, jak widzicie. Jeszcze odrobiny nam się ruszają tutaj na tych wieszakach. Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. No i teraz drugi headset, czyli GHS Eternal RGB. Mamy PC, PlayStation, Switcha i urządzenia mobilne. Parametry mamy praktycznie takie same i waga 280 gramów, a w wersji bez RGB było to 255. Za chwilkę je zważymy oczywiście. Natomiast to muszę Wam powiedzieć, co jest innego. Te słuchawki mają software. Działają z softwarem Glorius Core, gdzie możemy sobie kilka rzeczy ustawić i to Wam zaraz też pokażę. Zawartość zestawu. Elementy papierowe podobnie, także odłączany mikrofon. Ale tutaj będą już dwa kabelki. Pierwszy z nich to jest USB na mini jack, 4-pinowy wtyk, 1,50 m długości i trochę grubszy przewód 2-metrowej długości USB-C na USB-C. A do tego jeszcze adapterek, który pozwala przejść z USB typu C na pełne USB. I tak to wtedy wygląda. Sam headset jest troszeczkę inny, ponieważ góra pałąka wygląda tak samo, ale tutaj mamy system tego typu. Zamiast po prostu gąbeczki, która była tutaj, to mam tutaj taki pałąk samodopasowujący się. Ruchomość nausznic jest generalnie taka sama, także elastyczność i wytrzymałość headsetu jest taka sama, ale mamy tutaj też elementy RGB, które za chwilkę zobaczycie. No i mamy też miejsce na mikrofon i gniazdo USB zamiast gniazda mini jack. Czy ten dźwięk się będzie różnił? Za chwilę o tym posłuchacie. Natomiast co tutaj jeszcze jest innego, to że mamy pokrętło nie na jednej, a na obu nausznicach. Czyli to do głośności robi to samo co w poprzednich słuchawkach. Głośniej, ciszej, play, pauza i tak dalej. Ale drugie reguluje nam chociażby głośność gry do czatu, tryb equalizera i kilka innych funkcji, o których Wam powiem za chwilkę. I te przestrzenie w środku są naprawdę spore, ponieważ na wysokość jest to 65 mm, a na szerokość 45. Głębokość też spora, bo jakieś 22 mm. Czyli mówiąc inaczej, te nausznice są po prostu pojemne. Każde uszy powinny się tu zmieścić bez większego problemu i naprawdę dobre wypełnienie z memory foam i bardzo miły w dotyku materiał. No i czas na ważenie. Na początek wersja bez RGB. Oczywiście ważymy z mikrofonem 259. No i wersja RGB 284. Więc mniej więcej tutaj to wszystko się zgadza. No i zobaczmy te różnice w zawieszeniu. Na początek słuchawki bez RGB
Po prostu jest tutaj gąbeczka, która się fajnie na głowie układa. Mikrofon może być naprawdę blisko ust. Przyleganie z przodu poprawne. Od boku widzimy anatomiczne wygięcie nausznic, czyli też jest bardzo dobrze. I od tyłu też przylegają ok. Natomiast wersja z RGB działa troszeczkę inaczej, bo tu nam jeszcze trochę ta góra sprężynuje. Mamy pewien zapas, więc możemy sobie bardziej dopasować. Ponownie mikrofon blisko ust, ponownie przodem elegancko, widok od boku i widok od tyłu również perfekcyjnie. No i gracz o dużym rozmiarze głowy, headset bez RGB. Ponownie bardzo dobrze, od przodu dobry docisk, mikrofon blisko oraz z tyłu też bez żadnych problemów dobre przyleganie. No a w przypadku headsetu RGB powinno być jeszcze lepiej, ponieważ ta góra nam się tutaj jeszcze fajnie dopasowuje. Przodem bez problemu, mikrofon blisko, bok oraz tył. Tak więc już wiemy, że te słuchawki tak na gracza o dużym, jak i małym rozmiarze głowy pasują bardzo dobrze, czyli są po prostu uniwersalne, co jest dużym plusem. Sprawdzimy sobie teraz mikrofony poszczególnych słuchawek. Zaczniemy od modelu na USB i podłączenie będzie to typowo przez USB. Jak widzicie, poprzez USB działają LEDy, co muszę przyznać, że słuchawki są naprawdę lekkie i wygodne. Myślę, że ta próbka dźwięku może Was zaskoczyć i to pozytywnie. Mam wybrane urządzenie USB Audio, OK. Głośność też jest na 100%. Ten mikrofon jeszcze odsunę, bo będzie naprawdę głośno, więc startujemy z próbką. Zobaczcie, ten mikrofon muszę naprawdę daleko odsunąć, a jaka jest głośność, no widzicie po skali. Tak więc w ten sposób sprawdza się mikrofon poprzez USB. Spróbujmy sobie tutaj zmniejszyć na mid. Wtedy ten dźwięk jest znacznie cichszy. Natomiast teraz sobie mikrofon swobodnie przesunąłem bardzo blisko. Zwróćcie uwagę, czy jest lepiej pod względem wybuchowych głosek, czy teraz sprawdza się to w lepszy sposób. Generalnie jeśli chodzi o mikrofon, to nie mam uwag, działa naprawdę dobrze, ale spróbujemy jeszcze z hałasami. Włączę jak zwykle dźwięk odkurzacza. Dźwięk jest dość głośny, macie w tej chwili dźwięk z mojego mikrofonu krawatowego, tak to brzmi tutaj w studio. I wracamy na próbkę z tego mikrofonu. Stwierdźcie, czy jest to tutaj wyłapywane, czy te zakłócenia jakoś specjalnie przeszkadzają. Mogę wyłączyć monitoring, żeby tego dźwięku nie słyszeć z mikrofonu. Wtedy mamy wygłuszenie, chociaż nie jest ono za duże. OK, i wróciłem na ustawienie high, ale z tej próbki raczej nie da się skorzystać, ponieważ nagrywa się też ten hałas. OK, wyłączyłem zakłócenia. Na ustawieniu high widzieliście, co tutaj zaczęło się dziać, więc ta próbka po prostu nie wyszła. Natomiast musicie sobie tutaj poeksperymentować, którego ustawienia użyć. Czy średniego i mieć dźwięk tego typu, stonowany, wyrazisty. Mikrofon jest blisko ust, więc bardziej są ignorowane zakłócenia z zewnątrz. Jeśli damy na tryb high, no to ten mikrofon trzeba odsunąć i automatycznie będzie on bardziej zbierał te wszystkie hałasy. I teraz nastąpi podmiana, czyli rozłączę tutaj USB, a podłączę przewód USB, ale USB na mini jacka, więc w tym momencie nie mamy tutaj zasilania, dlatego też te diody nie będą działać, ale jak będzie działać mikrofon, no to zobaczymy. Widzicie, że oprogramowanie też się wyłączyło. Włączam jeszcze raz Audacity, natomiast tym razem przestawiam na kartę dźwiękową. OK, wszędzie było 100% ustawione, więc tak to brzmi, jeśli chodzi o próbkę. Jeśli skorzystamy z karty dźwiękowej, podłączymy poprzez mini jacka, czyli też mniej więcej tej jakości dźwięk będziecie mieli, jak podłączycie do pada od Xboxa. Możemy ten mikrofon mieć jeszcze troszkę bliżej. Włączymy też na chwilę zakłócenia. Mikrofon krawatowy. I wracamy na próbkę z tych właśnie słuchawek. Stwierdźcie, czy ten dźwięk przeszkadza, czy jest lepiej niż z mikrofonu krawatowego. Bierzemy teraz drugie słuchawki, które też bardzo dobrze leżą, pomimo że ten system dopasowania jest nieco inny. No i mamy teraz ten żółty kabelek. Będziemy nagrywać przy pomocy tej samej karty dźwiękowej co przed chwilą. Zaraz Wam powiem, co to jest za model. Natomiast teraz już mamy słuchawki typowo na mini jacku, czyli połączenie jest mini jack, a nie mini jack USB, jak było w przypadku słuchawek z RGB. OK, rozpoczynamy próbkę. Musiałem mikrofon troszeczkę odsunąć, ponieważ dźwięk był naprawdę głośny. Delikatnie go sobie dosunę. OK. I w tym momencie lecimy z próbką ze słuchawek na mini jackach. Natomiast jeśli chodzi o kartę, którą przechwytuje dźwięk, to jest to niedroga karta, ponieważ kosztuje 111 zł. Jest to karta na USB Creative Sound Blaster X G1, czyli całkiem dobra karta. Jeśli chcecie mieć przyzwoitą jakość dźwięku za nieduże pieniądze, no to nie trzeba dalej szukać. No i możecie sobie posłuchać, jak to brzmi w tej chwili typowo z dźwiękiem analogowym poprzez mini jack. I jeszcze raz zakłócenia, mikrofon krawatowy. I wracamy na dźwięk z tych właśnie słuchawek.
stwierdźcie, jak to teraz wypada. Przed nagraniem tej części filmu oczywiście te mikrofony przetestowałem, odsłuchałem próbki, wyciągnąłem wnioski i powiem szczerze, że w obu słuchawkach ten mikrofon sprawdza się naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o wersję RGB, no to na USB działa to z jeszcze większą dynamiką, czyli mikrofon po prostu jest głośniejszy, nawet momentami dużo zbyt głośny. Natomiast co za tym idzie, też mamy troszeczkę wyższy poziom szumów własnych. Jak tutaj jest z tymi szumami, też sobie posłuchajcie. Pamiętajcie, że wszystkie próbki były surowe, nieodszumiane, nie poddawane wyrównywaniu głośności do reszty filmu. Czy jak coś jest ciche, to jest ciche, jeśli jest głośne, to faktycznie jest głośne. Zresztą widzicie wszystko po skali na Audacity. Ja staram się te testy jak najbardziej wiernie oddać, żebyście mieli pewność, że jeśli założycie te słuchawki u siebie przy komputerze, to będziecie mieli dokładnie taki sam poziom dźwięku, a nie coś zupełnie innego niż widzicie na recenzji. Dlatego mam nadzieję, że to doceniacie. Jeśli tak, łapka w górę się przyda. No i przy okazji jeszcze dla Was bardzo dobra informacja, ponieważ oba te headsety będziecie mogli u mnie wygrać. Czyli robimy w tym filmie rozdanie. Zasady macie w opisie filmu, wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Macie tam też napisane, gdzie i kiedy będzie ogłoszenie wyników. Tak więc zachęcam do wzięcia udziału. No i jeszcze kilka słów na temat jakości dźwięku. Na początek słuchawki podłączane poprzez mini jacka. Muszę przyznać, że grają naprawdę głośno i można ich używać na komputerze, do konsol, do urządzeń mobilnych. Są bardzo uniwersalne. Na komputerze oczywiście sporo zależy od użytej karty dźwiękowej. Dlatego ten dźwięk może się na poszczególnych kartach różnić. Niektóre karty mają na przykład możliwość przekształcenia dźwięku stereo w dźwięk przestrzenny. Odnośnie jakości dźwięku jest naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o muzykę, mamy wyraziste fragmenty wokalne, dość mocny i głęboki bas. Nadają się praktycznie do wszelkich gatunków muzyki, no i oczywiście w grach sprawdzają się dobrze. Mamy precyzyjne pozycjonowanie dźwięku w przestrzeni, co prawda dźwięk stereo, ale osobiście ja wolę to rozwiązanie. A teraz słuchawki z dopiskiem RGB. W przypadku połączenia mini jack jakość dźwięku jest bardzo podobna, natomiast podczas tej łączności nie działa pokrętło regulacji głośności. Natomiast przy podłączeniu cyfrowym działają oba pokrętła. No i mamy wtedy dostęp do software'u. Możemy także przełączać tryby z poziomu słuchawek. Możemy regulować głośność gry do czatu, włączyć, wyłączyć komunikaty. Mamy też equalizer, gdzie możemy włączyć różne tryby. Włączyć, wyłączyć pogłos, konfigurować także LEDy przy użyciu kilku trybów i możemy sprawdzić, czy jest jakiś update. A sama jakość dźwięku poprzez USB jest porównywalna, natomiast tutaj mamy ten potencjał, że dzięki software'owi możemy sobie ten dźwięk spersonalizować. Ok, tak więc po tym teście znacie moje wrażenia odnośnie komfortu użytkowania, jakości dźwięku. Posłuchaliście także próbek z mikrofonów tych słuchawek. Jeśli Was zainteresowały, to aktualne ceny i promocje macie w linkach w opisie filmu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się.